Dobry wieczór Państwu. Dla mnie to jest bardzo wielki zaszczyt móc tutaj przed Państwem wystąpić. Czuję tremę, pomimo tego, że 40 lat już wykładam, ale przed takim audytorium jeszcze nie miałem przyjemności. Dlaczego kosmos jest w tej chwili taki ważny? W kosmosie w tej chwili zachodzi rewolucja. Zupełnie inaczej zaczynamy rozumieć kosmos. Do tej pory kosmos rozumieliśmy jako coś, co pozwalało nam się oderwać od ziemskich problemów i zająć się problemami, które są od nas daleko, które są problemami innych światów. To nam pozwalało rozwijać swoją wyobraźnię naukową. W tej chwili kosmos jest to nowy kosmos, kosmos, który jest dla ludzi i dla Ziemi. Czyli co? Kosmos zbliżył się do nas, zbliżył się do ludzi, pozwala ludziom się rozwijać. I ja chciałbym o tym opowiedzieć i chciałbym to właśnie uzasadnić. A więc zrównoważony rozwój. Co to jest zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój to jest taki rozwój, który umożliwia nam rozwój siebie bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na rozwój. A więc nie zabieramy wszystkiego. Myślimy w czasie swojego rozwoju o rozwoju przyszłych pokoleń. Takie pojęcie zdefiniował ONZ, zdefiniował 17 celów takiego zrównoważonego rozwoju, które sobie pozwoliłem tutaj przedstawić. 169 zadań, to wszystko jest zdefiniowane, to wszystko jest znane. I 12 z tych celów można zrealizować, posługując się technologiami kosmicznymi. To jest bardzo istotna rzecz, no bo można rozwiązywać te problemy w skali globalnej. To nie są tylko rozwiązania lokalne, to są rozwiązania globalne, no, które można aplikować w zasadzie wszędzie. Jaka jest funkcjonalność satelitów i co możemy za pomocą tych satelitów zrealizować? No, możemy monitorować lasy, oceniać zasoby leśne, bardzo istotne z punktu widzenia na przykład emisji CO2. Monitorowanie stanu wód i zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Monitorowanie osuwisk, monitorowanie upraw, przewidywanie plonów. To jest ostatnie zastosowanie. Rolnictwo. Rolnictwo wykorzystuje technologie satelitarne w tej chwili na co dzień. Ja tu zaraz pokażę również, jak to się w Polsce rozwija, jakie firmy powstały i co one w tym zakresie robią. Monitorowanie powodzi. Bardzo istotna sprawa. Możemy na bieżąco monitorować, jak się powódź rozchodzi i jak jest przewidywanie rozchodzenia się tej powodzi. Tak było w Niemczech w tym roku. Satelit monitorowali i mogli uniknąć wielu nieprzewidzianych sytuacji. Monitorowanie pożarów, monitorowanie klęsk ekologicznych, monitorowanie suszy, innych klęsk żywiołowych, tsunami, choćby nawet monitorowanie środowiska, monitorowanie wulkanów czy monitorowanie mórz. To są te wszystkie elementy, które możemy za pomocą satelit realizować. Co to jest z drugiej strony nowy kosmos i dlaczego on teraz powstał? Po pierwsze dlatego, że znaleźliśmy drogę do tanich rozwiązań, które w zasadzie umożliwiają dostęp do technologii satelitarnych każdemu. W zasadzie nie ma już w tej chwili kraju na świecie, który nie miałby własnych satelitów, który wyniesienie na orbitę satelity w tej chwili w zasadzie stać już każdy kraj na świecie. Ten nowy kosmos wspomaga ideę zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. To, że jest to tanie, spowodowało zmiana filozofii. Do tej pory badania satelitarne realizowały agencje rządowe, finansowały to rządy. W tej chwili to jest już konkurencyjny rynek, na którym działają firmy lokalne, firmy prywatne. I tak na przykład, dla przykładu podam, że wyniesienie satelitów w tej chwili realizuje 15 firm.
Cena w ciągu ostatnich 5 lat spadła ze $100 000 za kilogram wyniesionej masy satelity do $20 000 i ta cena cały czas spada, bo jest coraz większa konkurencja, a środki tego wynoszenia są coraz tańsze. Miniaturyzacja satelitów. Kiedyś stosowaliśmy ogromne satelity, takie ważące 2 tony, które musiały mieć dedykowane rakiety nośne do wynoszenia na orbitę. W tej chwili mamy satelity małe. Ja o tym powiem za chwileczkę. Pokażę klasyfikację tych satelitów, których można wynosić w jednej rakiecie kilka, kilkadziesiąt, kilkaset nawet. Ten rok jest rokiem takim rekordowym. Do tej pory, do sierpnia, statystyki są do 21 sierpnia, wyniesiono ponad 1000 satelitów w tym jednym roku. To spowodowało coraz większe zainteresowanie tymi technologiami i coraz większe wykorzystanie tych technologii. Nowe podejście też otwiera nam drogę. My w zasadzie w technologiach kosmicznych cały czas coś pracujemy, natomiast w tej chwili przy tak dużym zainteresowaniu i tak szerokim zainteresowaniu społeczeństw technologiami kosmicznymi możemy znaleźć swoje miejsce w tych dziedzinach badań, które są związane z technologiami kosmicznymi. Ten nowy kosmos stworzył nam nową przestrzeń do realizacji bardzo ciekawych badań. To są przykłady dużych satelitów telekomunikacyjnych, które ważą ponad 2 tony, satelity nawigacyjne, to jest satelita typowy GPS, to są satelity meteorologiczne charakteryzujące się wieloma sensorami, to są satelity robotyczne do bądź to naprawy satelitów, bądź to do czyszczenia orbit z resztek satelitów, satelity militarne, których jest bardzo dużo i tutaj ponad 40 krajów świata ma już takie satelity militarne i one są używane. Ja powiem i do tej pory nie wiedziałem tego, ale nawet Korea Północna w 1998 roku wystrzeliła swojego satelitę, udane wystrzelenie, po 3 nieudanych próbach wystrzelenia wystrzeliła swojego satelitę militarnego i takiego satelitę ma. No i satelity geostacjonarne, które do tej pory były bardzo popularne i bardzo pożądane, dlatego że one były w jednym miejscu i w zasadzie okrążały orbitę razem z obrotami Ziemi, co umożliwiało, na przykład zabezpieczało telekomunikację dla danego obszaru, dla którego chcieliśmy to zrealizować. W tej chwili takie satelity zamienia się za pomocą tak zwanych konstelacji satelitów, czyli dużej liczby satelitów, gdzie repetycja, czyli możliwość kontaktu z Ziemią w danym miejscu jest bardzo duża. O tym też będę chciał Państwu powiedzieć. Są satelity, kapsuły, które wynoszą ludzi, są stacje kosmiczne, które mają zadania zarówno mieszkaniowe, jak i zadanie realizacji różnego rodzaju badań związanych z wieloma dziedzinami, począwszy od biologii, a skończywszy na inżynierii materiałowej, chemii i psychologii czy medycyny. Takich stacji kosmicznych jest w tej chwili jedna, drugą w tej chwili budują Chińczycy jako jeden kraj i trzecią postanowiła do 2025 roku zbudować Europa. To jest tak zwany Sky Hub, który będzie takim otwartym hubem dla badań, że wszyscy członkowie ESY, w tym Polska, będą mogli tą stację kosmiczną wykorzystywać. No i małe satelity. To są satelity, które mają masę poniżej 100 kg. To są mikrosatelity pomiędzy 10 a 100 kg, nanosatelity od 1 do 10 kg, ale już mamy takie satelity, które mają od 0,1 do 1 kg i femtosatelity o masie mniejszej od 0,1 kg. To jest związane z tym, że
które są zainstalowane na tych satelitach, są coraz bardziej miniaturowe. Więc nie potrzeba nam wynosić mas tony, 2 tony, no po to, żeby można było realizować funkcje, które kiedyś realizowały sensory, które ważyły na przykład tonę. Wszystkie satelity są skatalogowane. To znaczy jest katalog, który się nazywa NORAD. Numer 1 w tym katalogu ma Sputnik, który został wystrzelony w 1957 roku. No i na 11 czerwca 2021 roku katalog zawiera 48 833 obiekty, w tym 11 269 to są satelity, które zostały wystrzelone już po Sputniku. ESA szacuje, że istnieje około 34 000 kawałków orbitujących szczątków tych satelitów. To są te śmieci kosmiczne, które nam tutaj bardzo przeszkadzają, bo 63% tych szczątków jest na orbicie LEO, tej orbicie niskiej, najbliższej Ziemi, która dla nas, jeśli chcemy te satelity stosować i technologie kosmiczne do zrównoważonego rozwoju, no to na tej orbicie umieszczamy satelity. Konstelacja satelitów to grupa sztucznych satelitów współpracujących ze sobą i taką najsłynniejszą jest GPS. I tutaj jest pokazane, jak to działa. W odpowiednich momentach widzimy kilka satelitów, dzięki temu możemy nawigować. Z czego się składa satelita? To jest bardzo twór interdyscyplinarny. To nie jest tak, że to tylko mechanik potrafi zrobić albo elektronik. Tam jest dużo informatyki, tam jest wiele problemów, które trzeba rozwiązać. Taki satelita składa się ze struktury mechanicznej, która zapewnia sztywność, zapewnia nośność. Z układów telemetrii i sensorów to są te układy, które informują nas o zachowaniu się podsystemów na satelicie. Bardzo ważnym problemem jest zasilanie w energię. W zasadzie w tej chwili są 2 systemy zasilania w energię. Źródła jądrowe energii, które są na wielu satelitach zainstalowane, jak i fotowoltaika, czyli baterie słoneczne, które są takim podstawowym elementem, które niestety ulegają uszkodzeniu. To jest element, który najczęściej ulega uszkodzeniu w satelitach i który dyskwalifikuje wtedy satelitę, i ona już nie może być operacyjna. Mamy kontrolę termiczną. Musimy sobie wyobrazić, że ten satelita pracuje w środowisku próżni. Nie ma wymiany z otoczeniem ciepła. To, co ciepło wyprodukujemy w takim satelicie, to ono krąży po konstrukcji. I trzeba ją tak skonstruować, żeby to ciepło nie uszkodziło nam na przykład elektroniki. Co jest bardzo ciekawe, w tych małych satelitach, w tych CubeSatach w tej chwili zamiast elektroniki wkłada się telefony komórkowe. Telefon komórkowy jest po pierwsze zminiaturyzowany, ma bardzo wiele funkcji, wiele możliwości, procesory na taką mocą obliczeniową, że to wystarcza, jak i bardzo zoptymalizowany termicznie. Prawda? Rozmawiamy, on się nam tak bardzo nie grzeje. To jest bardzo istotna sprawa. I tak w tych CubeSatach najczęściej elektronika do sterowania pozycją, położeniem takiego satelity jest wykorzystywana elektronika z telefonii komórkowej. Komunikacja ze stacją naziemną w obie strony po różnych pasmach częstotliwości, jak i sensory do obserwacji Ziemi. To jest ten payload, który decyduje o zastosowaniu satelity, orbity. Tak jak już powiedziałem, dla nas najważniejsza jest orbita niska, tak zwana LEO. To jest na wysokości pomiędzy 180 km a 2000 km. Tu mamy jeszcze wymienione inne orbity, które z punktu widzenia nowego kosmosu mają mniejsze znaczenie. Jakie są charakterystyczne cechy tej orbity LEO? To jest orbita niska, skoncentrowana na Ziemi w pobliżu planety, która ma repetycję 128 minut, czyli że 128 minut oblatuje Ziemię, prawda? Czyli tak naprawdę co najmniej 11-25 razy oblatuje Ziemię w przeciągu doby. Ma mimośrodowość mniejszą od 0,25. Średnia prędkość orbitalna, to już tak dla wyobrażenia sobie, na tej orbicie do utrzymania stabilnej, niskiej orbity okołoziemskiej wynosi 7-8 km na sekundę.
To jest bardzo duża prędkość w ziemskim rozumieniu, ale w rozumieniu kosmosu to wcale nie jest taka duża prędkość. To jest 28 tysięcy kilometrów na godzinę i zmniejsza się dla wyższych orbit, czyli stabilne orbity można uzyskać z mniejszą prędkością, jeśli jesteśmy wyżej. No, żeby umieścić takiego satelitę na orbicie tej LEO, trzeba umieścić go w rakiecie nośnej, która ma prędkość około 9,4 km na sekundę. No i tu trzeba jeszcze uwzględnić straty związane z tą mikrograwitacją, no, która się tam oczywiście zmniejsza, jak i również z stratami atmosferycznymi. Więc są to bardzo duże prędkości, no, które oczywiście w próżni zupełnie inaczej oddziaływują na strukturę takiego satelity. I teraz, co jest stosowane do obserwacji Ziemi? To jest przede wszystkim teledekcja. To pozyskiwanie informacji o obiekcie i zjawisku bez fizycznego kontaktu z obiektem. Mamy sensory pasywne i sensory aktywne. Sensory pasywne to są takie, które tylko obserwują, nie wysyłają żadnych sygnałów w kierunku Ziemi i mierzą to, co można zaobserwować na podstawie oświetlenia Ziemi przez Słońce. A więc to, co się nam odbije, to, co jest rozproszone na Ziemi, czy to jest to, co jest zaabsorbowane ze światła słonecznego na Ziemi. Jakie te czujniki pasywne? No to są kamery podczerwone, to są skanery hiperspektralne, czy multispektralne i radiometry. I sensory aktywne, których jest coraz więcej, to są czujniki takie, które emitują pewien rodzaj fali i odbierają te fale odbite. No i to są przede wszystkim radary, lidary, które są takimi najczęściej stosowanymi w teledetekcji sensorami aktywnymi. Przykłady takiego obrazowania. Tutaj mamy obraz sarowski w paśmie X, tu mamy obraz sarowski w paśmie L, tutaj mamy obraz wielospektralny, multispektralny tego samego obszaru. No i w tej chwili najczęściej do przetwarzania, do wyciągania informacji i przetwarzania tej informacji na wiedzę stosuje się fuzję tych obrazów. I to jest taki przykład tej fuzji. Też jest to tak robione, że mamy satelity, które poruszają się w tandemach. Satelita do obserwacji optycznych, satelita do obserwacji radarowych, no, które pozwalają tworzyć fuzję takich obrazów. To jest kamera hiperspektralna. Przykład, jak ona jest zminimalizowana. Niedawno ważyła 3 kg, w tej chwili już ta sama firma, to jest japońska kamera hiperspektralna, waży 1,5 kg. Więc już możemy tego satelitę zrobić dużo mniejszego, przez co koszty operacyjne tego satelity są mniejsze. Ja, będąc w Japonii, miałem przyjemność uczestniczyć w takim projekcie, który był robiony dla Filipin. Był satelita do monitorowania choroby, czyli tak zwanego wirusa panamskiego, choroby bananów. Myślę, że Państwo wiecie, że w tej chwili Filipiny są największym na świecie producentem bananów i dbają o te swoje plantacje bardzo. No, z tego ten kraj żyje. Więc żeby wcześniej wykrywać, to oni zamówili w Japonii 2 satelity i 2 satelity monitorują cały czas plantacje bananów. To się robi analizując widma z takiej kamery hiperspektralnej. Bardzo ważna jest kalibracja, prawda, czyli pomiary tych widm z radiometrem dla tych zarażonych. No i tutaj są wyznaczane obszary, gdzie ten wirus występuje. Te plantacje są od razu wycinane, spalane, żeby się wirus nie rozprzestrzeniał, bo tak jak w Panamie czy w Kostaryce, tam już bananów w zasadzie nie ma, bo je zniszczył właśnie ten wirus panamski. No i następna rzecz, która jest bardzo interesująca i bardzo szybko się rozwijająca w technologiach kosmicznych, to osadnictwo kosmiczne. Przypuszcza się, że w ciągu 5 lat, ja tam zaraz taki kalendarz pokażę, będą pierwsze już misje załogowe na Księżyc w kierunku tworzenia kopalni, pozyskiwania zasobów na Księżycu.
No, różne zasoby są na Księżycu. Ja powiem tylko o jednym, Hel-3, no, który jest takim materiałem, z którego można produkować energię i jego nie potrzeba tak dużo, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne Ziemi. Myślę, że ta główna walka o ten Księżyc idzie właśnie tutaj o zdobywanie helu i przywożenie Helu-3 na Ziemię. No, jest to pewna wizja tutaj osadnictwa. Są tylko dwie planety, na której można sobie wyobrazić osadnictwo. To jest Księżyc i Mars. Na innych planetach są temperatury już tak duże, że w zasadzie na dzień dzisiejszy takie osadnictwo jest niewyobrażalne. To są temperatury powyżej 400 stopni, a więc no, na dzień dzisiejszy rozwój techniki raczej niewyobrażalne są. Jest taka firma eSpace, bardzo ciekawa, która stworzyła taki kalendarz. No i tutaj pierwszy lądownik wysyła w przyszłym roku, w 2022 roku. On jest gotowy. Co ciekawe, to jest firma, która powstała w Japonii, w tej chwili jest przeniesiona do Luksemburga i jest finansowana przez rząd Luksemburga. Dostali od rządu Luksemburga 100 milionów euro na zrealizowanie misji osadnictwa na Księżycu. W tej chwili już tam zaangażowały się fundusze inwestycyjne bardzo duże, na przykład związane z Airbusem czy z Boeingiem, no, które również widzą swoją rolę tutaj w tym rozwoju. No i tutaj będą już systemy transportowe w 2023 roku rozwijane na Księżycu. To są pierwsze tego typu systemy, które na innej planecie będą zrealizowane. No i teraz, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Więc myśmy jako kraj przyjęli w 2017 roku pewną strategię, Krajowy Program Kosmiczny, który był opracowany, w 2017 roku przyjęliśmy polską strategię kosmiczną, w której wyznaczone były cele dla sektora kosmicznego w Polsce. To są 3 podstawowe cele, a więc, że polski sektor kosmiczny będzie zdolny do konkurowania na rynkach europejskich i będzie miał 3% ogólnego obrotu tego rynku, europejskiego rynku. Polska administracja publiczna będzie powszechnie wykorzystywać technologie kosmiczne, jak i polska gospodarka i instytucje publiczne będą miały dostęp do infrastruktury satelitarnej, a więc ta strategia zakłada, że będziemy mieć własne satelity, będziemy mieć własne stacje naziemne, no i będziemy mogli wykorzystywać do pewnych celów administracji, czy w zakresie obronności i bezpieczeństwa swoje własne satelity. Natomiast w tym roku pokazała się tak zwany Polski Krajowy Program Kosmiczny, który zdefiniował 5 szczegółowych celów. Więc wzrost konkurencyjności, o tym już mówiłem, rozwój aplikacji satelitarnych, a więc te wszystkie cyfrowe aplikacje satelitarne wykorzystujące obrazowanie satelitarne. Ja tu zaraz polskie firmy pokażę, które są bardzo aktywne w tym zakresie i konkurują bardzo dobrze w świecie. Rozbudowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwem z wykorzystaniem technik kosmicznych i satelitarnych. Tak naprawdę armię satelitarną, tak to można w cudzysłowie nazwać, ma w tej chwili 5 krajów na świecie. To są Chiny, to są Stany Zjednoczone, to jest Francja, to są Indie i 5. kraj Rosja. To jest 5 krajów, które w tej chwili potrafi zestrzelić na przykład satelitę które należy do innego kraju. Oczywiście dowództwa wojsk satelitarnych to ma więcej krajów, ma 40 krajów, w tym Polska. I to dowództwo, ta komanda tych sił satelitarnych polskich to jest na razie 1 człowiek. No ale to się buduje. Myślę, że w czasie to na pewno powstaje. I tutaj jest kolejny cel, stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. I tutaj się mówi o zbudowaniu infrastruktury badawczej. Żeby zbudować satelitę, trzeba przeprowadzić wiele badań. My takiej dedykowanej dla badań satelitarnych infrastruktury badawczej nie mamy, prawda? Nie możemy na przykład przeprowadzić całego wymaganego cyklu badań
satelity, którego chcemy wystrzelić. No, są jakieś tam pojedyncze laboratoria, gdzie można pojedyncze badania zrobić, ale nie mamy takiego laboratorium, które by wszystkie wymagane badania mogło zrealizować. No i ostatnia sprawa, budowa kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego. Za realizację tego programu kosmicznego i tej strategii odpowiedzialna jest Polska Agencja Kosmiczna, która powstała w 2010 roku, bo w 2012 roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej i tego wykorzystuje. Teraz strategia Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc są tak przede wszystkim 3 filary, które ESA sobie przyjęła jako podstawowe strategiczne cele. To jest wykorzystanie orbity LEO, a więc obserwacja Ziemi, czyli rozwój dalej środków do obserwacji Ziemi. Kolejne Księżyc i Mars. No i tutaj takim hasłem przewodnim jest to, żeby dogonić Stany Zjednoczone i Chiny w wykorzystaniu zasobów kosmosu. Europa jest daleko w tyle, pomimo tego, że ma technologię, ma środki, tylko że po prostu nie może się tutaj w jakiś sposób zorganizować, żeby na równi z tymi 2 krajami wykorzystywać zasoby kosmosu. Tutaj przede wszystkim chodzi o Księżyc, gdzie tą stronę niewidoczną Księżyca w zasadzie opanowali Chińczycy, dlatego że tam jest lód. Jak tam jest lód, to tam jest woda. Jak jest woda, to można budować choćby nawet, prawda? Jak jest woda, to można produkować wodór, można produkować tlen, a więc można produkować paliwo dla rakiet i można już się komunikować, czyli uruchomić transport satelitarny. Polskie firmy sektora, ja tu wybrałem tylko kilka firm, z którymi tutaj jako Centrum Technologii Kosmicznych współpracujemy. To jest bardzo ciekawa firma, to jest firma szkoląca kosmonautów. Proszę Państwa, jesteśmy jednym z czołowych na świecie krajów, który szkoli kosmonautów. Mamy 2 habitaty. Jeden to jest Lunares, który jest w Pile, a drugi jest tutaj u nas w Krakowie. To jest Analog Astronaut Training Center, który już zrealizował 50 cykli szkoleń dla kosmonautów. Na każdym cyklu jest około 10-12 osób, a więc przeszkolił już ponad 500 osób w zakresie umiejętności bycia kosmonautą. Wszyscy ci Państwo, którzy będziecie chcieli lecieć w kosmos na wycieczkę, będziecie musieli takie przeszkolenie przejść, prawda? Czyli być zamknięci, ja to zaraz pokażę, jak to wygląda od wewnątrz, bo w takim projekcie również uczestniczymy. Jest firma Creotech. To jest firma, która w zasadzie robi tak zwane payloady, czyli sensory. Niemniej jednak w tej chwili próbuje zrobić satelitę, który nie jest jeszcze wystrzelony, ale taki frame, do którego można różne czujniki wkładać. Tą firmę w zasadzie finansuje Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest tutaj większościowym udziałowcem. Firma Sad Revolution, która tutaj z nami współpracuje, mieliśmy tutaj mieć kilka misji z nimi, one wszystkie wyszły, niektóre trwają i do nich przygotowania, jak na przykład polski Mars, to była właśnie nasza misja razem z firmą Sad Revolution. Oni mają już 3 satelity, w tej chwili z Omanem podpisali umowę na wystrzelenie 5 satelitów, na zrobienie dla Omanu 5 satelitów. To jest informacja z ostatniego tygodnia. To się stało w Dubaju, no i to są przykłady ich satelitów, to są najczęściej sensory optyczne do optycznej obserwacji Ziemi. Bardzo ciekawa firma ICEYE. Jak ktoś z Państwa pływa łódką w nocy, to używa systemu ICE do nawigacji. To jest system oparty na satelitach firmy ICEYE. To jest firma założona przez Polaka w Finlandii, choć on coraz bardziej tę firmę przenosi do Polski. Takie już centrum satelitarne ma w Warszawie, centrum rozwojowe ma w Krakowie, które tutaj z nami jako z uczelnią zaczyna bardzo blisko współpracować. Myśmy urządzali taki konkurs dla studentów, dla znalezienia jakichś pomysłów na wykorzystanie tak zwanych geodata. Tośmy właśnie z tą firmą robili, od niej żeśmy mieli dane, które żeśmy dali studentom i studenci wymyślali różne aplikacje dla tych danych. Ta firma ma 15 satelitów swoich własnych, sarowskich i co jest bardzo ciekawe,
Ta firma jest pokazywana w Muzeum Kosmonautyki w Waszyngtonie jako firma, która zrobiła przełom w technologiach satelitarnych. To jest pierwsza firma, która zrobiła takiego właśnie mikrosatelitę z radarami. Tego się nie udało nikomu wcześniej zrobić, stąd przewaga konkurencyjna tej firmy i w zasadzie ta firma w tej chwili żyje ze sprzedawania danych. Wiele armii na świecie korzysta z obrazowania firmy ICEYE. Ta firma ma kapitalizację w tej chwili około 4 miliardów dolarów, a dopiero żyje 6 lat. Więc bardzo szybko ta wartość tej firmy rośnie. Kwatera główna jest w Finlandii. No firma SatAgro to jest również ciekawa firma. To jest firma, która była startupem Uniwersytetu Warszawskiego, która została finansowana przez Azoty, Tarnowskie Azoty, która sprzedaje rolnikom wiedzę o zawartości na przykład azotu w glebie. Tak zwany współczynnik NVDI na podstawie obrazowania multispektralnego określa. Tutaj używają 2 dostępnych satelitów, Landsata albo Sentinela drugiego i to są takie obrazki. To jest pole kukurydzy 100 hektarów, no i rozkład azotu na powierzchni tego pola, jak i również tutaj wzrost roślin monitoruje i to wykorzystując właśnie obrazowanie satelitarne. Ta firma wchodzi również na rynki międzynarodowe, co jest również bardzo, bardzo ciekawe. W odpowiedzi na tą strategię, która została w Polsce przyjęta, pan rektor powołał w zeszłym roku w listopadzie Centrum Technologii Kosmicznych i powierzył mi funkcję tutaj dyrektora. No nie wiem, czy sprostam tym wymaganiom, patrząc na PESEL, ale staram się. I myśmy przyjęli taką strategię, że po pierwsze misja centrum to jest podjęcie badań i edukacji w zakresie technologii kosmicznych, ale związanych z nowym kosmosem, nie w jakimś tam głębokim kosmosem, nie badaniem planet, nie badaniem jakichś tam innych galaktyk, ale nie mamy takich tradycji, a z tym nowym kosmosem, prawda? Tutaj żeśmy robili wiele prac na ten temat, trzeba to tylko zintegrować się wokół tego nowego kosmosu, stworzyć nowe możliwości rozwoju. A taka misja krótkoterminowa centrum, no to wystrzelenie własnego satelity. W zasadzie to już plany mamy zrobione, już przystępujemy do ich realizacji i mam nadzieję, że tutaj jest 3,5 roku, ale ta prezentacja już była pół roku temu zrobiona, więc nam zostało jeszcze 3 lata na wystrzelenie tego satelity. Minimalny czas, jaki jest potrzebny, to jest 2 lata. Załatwianie formalności związanych z wystrzeleniem to jest 1,5 do 2 lat. Coraz dłużej to trwa, no bo coraz więcej jest wystrzeleń, więc te formalności coraz dłużej się załatwia. A więc jaką mamy wizję? Więc będziemy budować dedykowane laboratoria dla nowego kosmosu. Ja zaraz o nich powiem. Współpraca z firmami sektora kosmicznego. Nawiązaliśmy taką współpracę, mamy bardzo dobrą współpracę. Nasi studenci są tam zatrudniani, jak również my aplikujemy o różne projekty w obszarze badań kosmicznych łącznie z tymi firmami. Wdrażamy dydaktykę w zakresie technologii kosmicznych poprzez udział w projekcie Uniwersech, też o tym za chwileczkę powiem. Działania informacyjne rozpowszechniające informacje o kosmosie. To jest bardzo istotny element naszej działalności, bo chcemy pokazać społeczeństwu, że kosmos jest w zasięgu ręki, że kosmos to nie jest coś już takiego strasznie odległego, że to jest coś nieosiągalnego, tylko to jest to, z czego możemy skorzystać i jest w zasięgu ręki. Bardzo ważna, uważam, misja naszego centrum, w ogóle misja uczelni, żeby przybliżać tą wysoką, najwyższą technologię do społeczeństwa. No i stworzenie miejsc pracy w sektorze kosmicznym, a więc wspieranie tworzenia startupów w tym zakresie. No to są plany naszego laboratorium. No to jest właśnie taki wymagany system do badań drgań, wstrząsów, satelitów, który jest obowiązkowy. To jest komora termiczno-próżniowa, również obowiązkowe badania. Każdy satelita musi w takiej komorze przejść. No to są semi-clean roomy, w których będziemy mogli
bądź to sensory budować, bądź to nawet budować całe satelity w różnych wymiarach. I to jest unikalna rzecz, którą zamierzamy tutaj zbudować. To jest komora, która symuluje warunki na Księżycu. No, każdy element, który ma tam pracować gdzieś, autonomiczny robot, który ma wydobywać te zasoby, no, musi zostać przetestowany w warunkach zbliżonych do warunków kosmicznych. I taką komorę mamy już zaprojektowaną, mamy porobione badania, no i chcielibyśmy w jakimś, powiedzmy, okresie czasu 2 do 3 lat taką komorę uruchomić. Takich komór na świecie w tej chwili są 2, nasza by była 3, choć wiemy, że Luksemburg, nasz partner z projektu Uniwersek, również planuje taką komorę budować i z nimi się kontaktujemy, próbujemy się uzupełniać. Bierzemy również udział w budowie habitatów i w organizacji takiego centrum analogowych misji kosmicznych. To jest tak zwany wodny analogowy habitat na 3 różnych poziomach w jeziorze umieszczone habitaty. One wnętrze mają mniej więcej takie, które symulują wnętrze bądź to Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bądź to jakiegoś satelity, na którym przebywają ludzie. No i tam realizuje się wiele eksperymentów. To jest przy wsparciu marszałka województwa lubuskiego. Tam żeśmy się dogadali, no i taki element też swoich tutaj realizujemy. No, współpraca z firmami, o tym już mówiłem, ale tutaj mamy jeszcze z dużymi firmami, z Thalesem, no i z Los Alamos National Laboratory, które w tych technologiach kosmicznych jest bardzo aktywne, a my jako uczelnia, jako 3 uczelnie na świecie mają podpisaną umowę i my jako jedna z tych 3 uczelni mamy taką umowę z nimi podpisaną. Myślę, że to z względów sentymentalnych, bo profesor Ulam był twórcą, jednym z 2 twórców tego laboratorium, więc z nami taką umowę podpisali i realizujemy pewne wspólne badania. Zapraszam 16 listopada, będzie wykład dyrektora Los Alamos Laboratory o godzinie 17 naszego czasu, który będzie nam pokazywał zaangażowanie tego laboratorium w technologie kosmiczne. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Chcemy realizować badania naukowe, zorganizowaliśmy zespoły badawcze, które się będą zajmować takimi zagadnieniami jak Science of Signature, to znaczy przetwarzaniem informacji na wiedzę. To jest bardzo ważne, żeby te informacje, które do nas spływają z kosmosu, przetworzyć na wiedzę o Ziemi. Prawda? No po to, żeby można było je zastosować następnie do zrównoważonego rozwoju. Materiały i struktury dla kosmosu, zasoby kosmosu i ich eksploatacja i systemy energetyczne dla kosmosu. Jest to bardzo ważny element, no bo jeśli sobie wyobrażamy, że będą wioski robotów, no muszą być one w jakiś sposób zasilane, musimy tą energię gromadzić, musimy ładować baterie, prawda, w tych autonomicznych urządzeniach, a więc taki system energetyczny na Księżycu i na Marsie, no wcześniej czy później będzie zbudowany, a że się zaczyna w tej chwili od zera, to mamy szansę w takich projektach zaistnieć. Mamy Radę Naukową, Międzynarodową Radę Naukową, no i tutaj mamy projekt europejski dedykowany dydaktyce, czyli zbudowaniu Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, no, który będzie kształcił specjalistów w zakresie technologii kosmicznych. W tym uniwersytecie na dzień dzisiejszy mamy 130 000 studentów, 13 000 pracowników naukowych, no i wspierają nas 59 firm. To są podstawowe cele i obszary działalności związane przede wszystkim z rozwojem procesu dydaktycznego. Tak jest zorganizowane Centrum Technologii Kosmicznych. W tej chwili organizujemy sieć edukacyjną polskich uczelni kosmicznych, które chciałyby się zaangażować w technologie kosmiczne. Tutaj z inicjatywy pana rektora ta sieć powstaje. Chcemy mieć taką pozycję lidera w tej sieci i przenosić dobre praktyki pobierane od naszych partnerów, którzy są doświadczeni w technologiach, w kształceniu w technologiach kosmicznych, przenosić do innych polskich uczelni. Oczywiście to, co najlepsze, zostawiać u nas.
No taka jest struktura organizacyjna, myślę, że typowa struktura organizacyjna Centrum Badawczego. Mamy również pewną historię w kosmosie, a tak naprawdę to najwięcej tej historii mają nasi studenci. W 2015 roku ze studentami byłem w Teksasie i zdobyliśmy wtedy historyczny sukces i żeśmy wygrali zawody CubeSat pierwszy raz tam startując. Były uczelnie, które startowały już po 10 razy w takich zawodach. Myśmy pojechali pierwszy raz i wygraliśmy te zawody. Ale to było też pokłosie pewnego projektu, którego żeśmy tutaj robili, który się nazywał DEPLIX. To była polsko-niemiecka misja satelitarna, którą wspólnie z Uniwersytetem w Berlinie żeśmy wytworzyli CubeSaty i żeśmy wystrzeliwali te CubeSaty no, dzięki finansowemu wsparciu DLR-u. No, nasi studenci pasjonują się rakietami, biorą udział w rakietowych zawodach. W tym roku odnieśli wielki sukces, drugie miejsce na takich światowych challenge'u właśnie rakiet. No jak i również słynna satelita CubeSat, CrackSat, no, który testował możliwości techniczne sterowania orientacją satelity w zupełnie niekonwencjonalny, bardzo ciekawy sposób. No, balony stratosferyczne tutaj są również rakietowe, jak i nasz łazik Kalman, do którego w tej chwili próbujemy zrobić payload, czyli sensor, który zdalnie rozpoznaje rodzaj skał. To też będzie challenge ESY ogłoszony, też chcemy w tym challenge'u ESY ze studentami wziąć udział. No, kilka projektów badawczych było robione w zakresie technologii satelitarnych. Ja tutaj tylko wymieniam te dwa, które obecnie są. To jest projekt LUP realizowany na zlecenie ESY jako doskonalenie takiej stopy lądownika, który ma wielokrotnie lądować na Phobos. No i wiertnica dedykowana dla misji planetarnych, przystosowana do pracy w warunkach kosmicznych. To jest przez mój zespół projekt, który się już skończył, ale był w tej chwili właśnie realizowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym chciałbym skończyć swoje wystąpienie.